Ilustrowane opowieści. Tajemnicze przygody Arianny. Rozdział 4. Powróćmy do miejsca, w którym nasza bohaterka ledwo uszła z życiem po tym, jak demon odebrał jej magiczną moc. Dzięki pomocy Feniksa i smoków nadal stąpała po wypalonej przez płomienie ziemi, przemierzając kręte ścieżki wiodące przez posępny las krainy zawładniętej przez ciemność. Każdy krok zbliżał ją coraz bardziej do pola bitwy, gdzie smoki dzielnie stawiały czoła nieprzyjacielowi, którego zło rozprzestrzeniało się niczym obfity plon zguby. Gdy młoda kobieta wreszcie dotarła na miejsce, jej oczom ukazał się widok, który przyprawiał od dreszcze. W przestworzach nieba unosiły się tumany czarnego dymu, a płomienie pochłaniały ziemię, pozostawiając za sobą jedynie sam popiół. Krzyki i jęki dochodziły z oddali, a niebo oplatały fale ciemności, które zdawały się nie mieć końca. Smoki nieustraszone i dumne stanowiły ostatni bastion nadziei w obliczu zagłady. Ich potężne skrzydła rozpostarte były niczym tarcze, chroniąc ostatnie, co pozostało w tej krainie. Srebrzyste łuski odbijały promienie wschodzącego słońca, emanując siłą i determinacją, która świadczyła o ich potężnej mocy. Arianna, widząc szerzące się zło, którego mrok rozprzestrzeniał się w zastraszającym tempie, czuła, że musi działać natychmiast, aby je powstrzymać. Była wyczerpana, a jej życiowa energia nie była zregenerowana na tyle, by mogła podejmować kolejne wyzwanie i stawić czoła siłom nieczystości. Świadomość braku magicznych mocy bardzo ją przytłaczała, powodując w niej poczucie bezbronności, którego wcześniej nie doświadczyła. Jej spojrzenie padło na klejnot, który był jedynym źródłem magii, jakie pozostało w jej rękach. Jednak bez swoich umiejętności nie była w stanie wydobyć żadnej mocy z zaklętego przedmiotu. Czuła się bezradnie. Widząc heroiczną postawę smoków, które przyleciały na ratunek, usiłowała wymyślić rozwiązanie sytuacji, w obliczu której znalazł się cały świat. Myśląc o jej wybawcach, wiedziała, że to właśnie te stworzenia o szlachetnych sercach były jedynymi w jej zasięgu, których magiczna moc była nienaruszona. Nie myśląc zbyt długo, zebrała wszystkie siły i ruszyła w ich stronę. Zbliżając się, czuła na swojej skórze gorące podmuchy ognistych płomieni, które z trudem powstrzymywały mroczną armię wpuszczoną przez demona do ich świata. Siły smoków stopniowo słabły w starciu z wrogimi bytami. Umacniając wiarę, że klejnot i smoki mogą stać się kluczem do ocalenia, Arianna podjęła decyzję o połączeniu tych dwóch potężnych mocy. Czarodziejka stała teraz w samym środku pola walki. Wiatr wzniósł się nad nią, unosząc jej długie włosy, które w świetle ognistych płomieni mieniły się rubinowym blaskiem. Jej oczy wypełniła nadzieja, gdyż wiedziała, że to ryzykowne posunięcie, ale nie miała innego wyjścia. Wzniosła klejnot ku górze, w blasku jednego z ognistych westchnień smoków. Poczuła, jak ciepło i ból przenikały przez jej poparzone dłonie. Gdy energia klejnotu stopniowo łączyła się z potęgą tych mitycznych stworzeń, płomienie, jakby ożywione, zaczęły pulsować intensywniej, a niezwykła moc czarodziejskiego przedmiotu przybrała na sile. Nagle, w niespodziewanym momencie, klejnot eksplodował, wydobywając ze swojego wnętrza jasne, ogniste światło. Promienie rozeszły się we wszystkie strony, przecinając ciemność niczym miecze bohaterskich wojowników. Arianna odczuła przypływającą stopniowo magiczną aurę, która zaczęła leczyć tym samym jej ciało, obdarowując życiową energią. Z jej dłoni wydobyły się iskry, które po chwili okazały się być naładowanymi elektrycznością błyskawicami. Czarodziejka czuła, jak energia płynąc przez jej żyły ożywiła ją na nowo. Jej zdolności magiczne napływały jedna za drugą, a siła, która kiedyś stanowiła o jej potędze, powróciła do niej z jeszcze większą mocą. Pewna siebie i swoich odzyskanych umiejętności magicznych, skierowała spojrzenie w kierunku wrogów,
którzy nieustannie atakowali ich świat, doprowadzając do zniszczenia i śmierci napotkanych na swojej drodze istnień. Kobieta wzbiła się w powietrze, unosząc się na skrzydłach mistycznego wiatru. Smoki w pełnym podziwu milczeniu wpatrywały się w nią. Od razu wyczuły intensywną moc bijącą od kobiety, którą nie sposób było ignorować. Te wiekowe istoty doskonale znały tę energię, bowiem wyjątkowość potężnych stwórców była dla nich niezwykłą rzadkością. Była wszechmocna, a swoją nieprzezwyciężoną potęgą przerażała każde żywe stworzenie, wywołując dreszcz trwogi, przeszywający ich na wskroś. Przez chwilę panowała cisza i wtedy zaczęło dziać się coś niezwykłego. Niebo nad nimi rozświetlił jasny błysk, a złowrogą ciemność przyszyły złote iskry, jak promienie nadziei uderzając w przeciwników, niszcząc je jedno po drugim. Nieczystość, która jeszcze niedawno wydawała się nie do zatrzymania, ustępowała teraz przed potężną magią Arianny i smoków wzburzonych przepływem mocy czarodziejki. Opadające magiczne iskry przenikały ciała tych wielkich gadów, umacniając ich potęgę i siłę. Płomienie stawały się jeszcze bardziej natarczywe, a smocze skrzydła rozpostarte na niebie wydawały się być wypełnione nieposkromionym żarem. Walka stawała się coraz bardziej zacięta, ale teraz Arianna wraz ze smokami mogła mieć nadzieję na zwycięstwo. Wściekłe starcie trwało w najlepsze, kiedy nagle z odległej mgły wyłoniła się tajemnicza postać. Jej obecność rozdarła przestrzeń i wprowadziła w to miejsce falę absolutnego zdumienia. Tajemnicza męska sylwetka emanowała boską mocą. To był najwyższy z najwyższych, ten, którego każdy krok wywoływał drżenie ziemi. Ostry wzrok Stwórcy przeszył przeciwników, jakby mógł odczytać ich najgłębsze sekrety. Wiedział, że nadszedł czas, by przypomnieć mrocznym stworzeniom, gdzie jest ich miejsce. Kobieta poczuła ekscytację w głębi swojej duszy. Jej serce rozkwitło mocą, której wcześniej nie była w pełni świadoma. Światłość otoczyła ją aurą, podkreślając boskie dziedzictwo. Była bowiem istotą narodzoną z tej samej boskiej materii. Arianna i Stwórca spojrzeli sobie w oczy w taki sposób, jakby mogli czytać sobie w myślach. W jednym momencie kobieta zrozumiała, że to ona ma zakończyć to starcie, spełniając swoją prawdziwą misję jako dziedziczka boskiej mocy. W jej oczach zapłonął żywy ogień, a na jej dłoniach pojawiły się symbole starożytnych run. Jej istota zjednoczyła się z magią stworzenia, a jej ciało stało się świątynią niepojętej mocy. Wszyscy na polu walki zamarli, patrząc na tę niesamowitą przemianę. Ruchy kobiety były płynne i harmonijne, jakby opanowała każdy element magii wszystkich światów. Gdziekolwiek przeszła, nieczystość ustępowała, a mroczne istoty wydawały się topić w obliczu jej czystego światła. Czarodziejka i smoki, otoczeni promieniami nadziei i potęgą ognistych płomieni, zdawali sobie sprawę, że potrzebują czegoś więcej, aby całkowicie odwrócić losy tej bitwy. Musieli bowiem przywrócić do życia stracone istnienia, wraz z magią w ich wymiarze. W głębi duszy Arianny rozkwitło przekonanie, że Stwórca Wszechświata, strzegący każdego jej kroku, brał udział w tym nadzwyczajnym zdarzeniu. Duchowy opiekun otoczył ją błogosławieństwem, dając tym samym zgodę na posługiwanie się jej boskimi mocami, które spoczywały zakorzenione w najgłębszych zakamarkach jej duszy. Bezkresna moc boskiej istoty przenikała jej wnętrze, niosąc za sobą zapach czystości i nadziei. W jednym momencie Arianna poczuła intensywne mrowienie w swoim ciele. Promienie odbijające się od jej bladej skóry tworzyły złote wiązki światła, które przepędzały spowity wokół mrok. Energia ta przeszyła jej żyły. Wszystko to działo się bardzo szybko, podczas gdy smoki przyglądały się całemu zajściu z zachwytem i z zaskoczeniem. Wszystkie oczy wodziły za jej ruchami, gdy wyciągnęła dłonie w przestrzeń przed sobą. Pulsująca energia zaczęła wirować wokół jej rąk. Nagle czarodziejka poczuła, że siła magiczna skupia się tylko wokół niej.
I wtedy jej oczom ukazała się linia czasu, którą mogła teraz manipulować. Bohaterka za wszelką cenę chciała udowodnić swoimi czynami i zawziętym heroizmem, że jest godna swojego pochodzenia, ratując świat przed postępującym złem. Jej zmysły nagle ożyły, wyobraźnia wznieciła jej umysł, a magiczne nitki splatały się wokół niej, jakby mistyczne pająki utkały z nich pajęczynne przeznaczenie. Przez chwilę zanurzyła się w wirze czasu, a przed jej obliczem wirowała przeszłość i przyszłość. Wszystko wokół Arianny stało się nieme. Wszelka aktywność zamarła, a czas wydawał się oczekiwać na ostateczną decyzję czarodziejki. Skierowała swoją magiczną moc na ziemię pod swoimi stopami. Energia błysnęła niczym piorun, a potężne drgania przebiegły przez wszystko, co znajdowało się wokół niej. Na ich fali cofał się czas, a ciemność, która ogarniała to miejsce, stopniowo ustępowała. Pierwsze promienie światła wyłoniły się zza horyzontu, a powietrze przepełniła świeżość. Rośliny zaczęły rozwijać swoje pąki, otwierając się na nowe życie. Powoli, jakby w zwolnionym tempie, witalność wracała do tych zniszczonych terenów. Arianna skupiła swój umysł na przywracaniu pierwotnego stanu otoczenia. Czas płynął wstecz, a wszyscy obserwatorzy byli oszołomieni magią, która postępowała przed ich oczami. Niewidzialne nici losu splatały się, przywracając wszystko do momentu sprzed ataku demonów. Złowrogie byty rozpłynęły się w powietrzu, nie pozostawiając po sobie najmniejszego śladu. Woda napełniła wcześniej wypalone rzeki, zasklepiając swoim nurtem wyschnięte koryta. Drzewa podnosiły swoje połamane gałęzie, skrzeszając dawny blask niegdyś zielonego lasu. Wszystko to działo się w niewyobrażalnym tempie. Czas cofał się z każdym uderzeniem serca Arianny. Wraz z niesamowitym odrodzeniem, dotknięte mrokiem i złem istoty magiczne zaczęły powracać do życia. Rany zniknęły, a blizny stały się tylko wspomnieniem przeszłości. Oczy, które kiedyś były pełne smutku i strachu, zajaśniały radością i nadzieją. Ciała napełniły się energią i wigorem, a każdy oddech stawał się manifestacją ich nowego życia. Cofający się czas osiągnął punkt kulminacyjny i powrócił do normalnego biegu. Światło rozjaśniło każdy kąt, odsłaniając piękno natury, ożywiając duchy wszystkich dotkniętych śmiercią podczas nierównej walki z siłami zła, wzbudzając podziw i szacunek przywróconych do życia istot. Czarodziejka nie była świadoma, jak potężną magią właśnie się posłużyła, ale była niezachwiana w swoim przekonaniu, że to konieczne dla dobra wszystkich istot i przywrócenia światu równowagi i harmonii. Oczy wszystkich były zwrócone w stronę kobiety. Jej wyraz twarzy wyrażał determinację, ale jednocześnie widać było w niej delikatność i troskę o innych. Poświęcenie było odbiciem jej samej, silnej i pełnej miłości do tego, co jest ważne. To właśnie te cechy sprawiły, że jej magia była tak potężna i przyciągała do niej wszystkich, którzy wierzyli w lepszą przyszłość. Stwórca spojrzał z dumą na czyn kobiety i dał Ariannie do zrozumienia, że to, co zrobiła dla całego świata, świadczy o tym, jak ważna jest dla niej walka o lepsze jutro. Czarodziejka udowodniła, że jest gotowa wziąć odpowiedzialność za swoje pochodzenie. Najwyższy wspomniał również, że moc kobiety została w pełni przywrócona, a jej zadaniem jest pielęgnować świat, dbając o szerzenie się dobra i zwalczanie zła, które kryje się w najdalszych zakamarkach tego świata. Albowiem mrok, który miał czelność ujawnić się na powierzchni, to tylko wierzchołek góry lodowej. Z przykrością stwierdził, że zło musi ważyć się na szali z dobrem, aby równowaga świata i wszechobecnej magii miała prawo istnienia. To jedyny warunek powstania i utrzymania życia w tym i wszystkich innych wymiarach. Stwórca, kończąc swoją wypowiedź, nadmienił, że moc czarodziejki od teraz jest nieskończona, ale czeka ją wiele trudu, by mogła zgłębić wszystkie jej tajniki. Każdy kreator jest strażnikiem swojego świata.
I w tym momencie ta odpowiedzialność spada na nią, jako jego opiekunkę i zwierzchniczkę rodu stwórców. W tym momencie niebo na ułamek sekundy pociemniało. Ziemia zadrżała ponownie, a piorun, który wystrzelił z niebios, teleportował Najwyższego, oplatając nieboskłon odcieniami złota. Arianna wiedziała, że każde zmartwychwstanie było symbolem triumfu nad ciemnością i przypomnieniem o mocy, jaką posiadała. Jednak dopiero teraz, poznając prawdę o swoim przeznaczeniu, zrozumiała, że w jej rękach spoczywają losy całego świata. Wiedziała, że to nie była przypadkowa podróż przez życie. Była częścią czegoś większego, czegoś pięknego i ważnego. Jej istnienie miało znaczenie, a jej działania mogły wpływać na losy wszystkiego, co ją otaczało. Była stwórcą, istotą o nadprzyrodzonych mocach, która stąpała po ziemi, mając za zadanie utrzymać porządek. Ta informacja wstrząsnęła nią, ale jednocześnie radość przepełniła jej serce. Biorąc głęboki wdech, Arianna poczuła w sobie magię światła, która dawała jej siłę i pewność siebie. Teraz już wiedziała, kim była i jakie było jej przeznaczenie. Mogła iść naprzód, gotowa sprostać wyzwaniom i bronić tego, co kochała. Czarodziejka stała na szczycie wzgórza, patrząc na wspaniały krajobraz przed sobą. Słońce unosiło się nad górami, a jego promienie oświetlały rozległe doliny i malownicze rzeki. Widok ten radował serce i przypominał o niezwykłej mocy, którą miała w sobie, ale i o obowiązku, jaki na niej spoczywał. Wiedziała, że jest wybrana, by bronić tego pięknego, odnowionego świata przed wszelkimi zagrożeniami. To było o wiele więcej niż zwykłe przygody i magia. To było powołanie, które nadawało jej życiu nowego znaczenia. Wędrując przez malownicze pola pełne barwnych kwiatów, Arianna zamyśliła się nad możliwościami, jakie tkwiły w jej mocy. Mogła stworzyć światy pełne harmonii i piękna, ale czy to wszystko, czego pragnęła? Czy nie było czegoś więcej, co musiała osiągnąć? Wiedziała, że musi zaspokoić swoją ciekawość, aby móc kroczyć naprzód i stawiać czoła wszelkiemu złu. Ale czy to nie za mało? Właśnie wtedy, gdy jej myśli były bardzo głębokie, poczuła czyjąś obecność. Energia ta otoczyła ją ciepłem i dała poczucie spokoju. Arianna odwróciła się i ujrzała spojrzenia swoich najbliższych, pełne wsparcia i zrozumienia. Grupa magów stojących obok niej świadoma była jej niezwykłego losu. Mędrcy stanęli przed trudnym zadaniem pojmowania i akceptacji tej ciężkiej roli, którą pełniła. Zrozumieli, że nie był to jedynie zaszczyt, lecz także ciężkie brzemię spoczywające na ramionach młodej kobiety. Członkowie klanu, do którego niegdyś należała, stanęli u jej boku. Byli to wszyscy towarzysze, z którymi poznawała pierwsze tajniki magii. Ich obecność była jak lekarstwo na jej nostalgię, przypominając jej, że nie jest sama w obliczu przyszłych trudności, z którymi przyjdzie jej się zmierzyć. W miarę jak oddalali się od rozkwitających pól, Arianna zatrzymała się, by spojrzeć na wszystkich. W ich oczach dostrzegła troskę, jedność i determinację. Razem stanowili siłę zdolną stworzyć coś wyjątkowego, dając jej wsparcie i umożliwiając zgłębienie wiedzy o jej magicznej mocy. Pod przywództwem starszych członków klanu czarodziejka otrzymała wsparcie i wiedzę, które pomogły jej zrozumieć i opanować swoje moce. Nauczyli ją kontrolować potężną energię, ale także zachowywać równowagę w obliczu chaosu. Klan był dla Arianny jak rodzina, która pomagała jej rozwijać się w czasie nauk, nie do końca mając pewność, jak okiełznać tak potężną boską moc. Nastał czas, by zgłębić kolejne tajemnice, stawiając czoła ukrytemu złu. Zawierzyła wewnętrznemu głosowi, który podpowiadał jej, że odpowiedzi tkwią gdzieś tam, w oddali. Była gotowa wyruszyć w dalszą podróż, a towarzysze stali wiernie przy jej boku. W miarę jak Arianna i jej towarzysze podróżowali przez światy, stawiając czoła niebezpieczeństwom i odkrywając coraz większe tajemnice,
Uświadamiali sobie, że walka między siłami dobra i siłami chaosu nigdy się nie kończy. Bez względu na to, ile światów przemierzą i ile zagadek rozwikłają, zawsze będzie istniał mrok, który czyha w cieniu, czekając na swoją szansę. Jednak mimo tego Arianna i jej towarzysze nie tracili nadziei. Ich podróż była nie tylko odkrywaniem prawdy o świecie, ale również odkrywaniem siły i determinacji, które płynęły z ich wnętrza. Czarodziejka wiedziała, że ta historia dopiero się rozpoczyna. Czuła, że jest w nich jeszcze wiele nieodkrytych możliwości i że ich wspólna przygoda dopiero nabiera tempa. Przepełniona nadzieją i zdecydowaniem postawiła krok w przód, gotowa na kolejne wyzwania, gotowa kontynuować swoją misję. Koniec tego rozdziału nie jest końcem historii, ale tylko początkiem czegoś większego. Arianna nadal kontynuuje swoją podróż, gotowa podjąć walkę o świat, w którym wciąż skrywał się mrok. Była pewna, że przyszłość przyniesie im wiele niespodzianek, ale w swoim sercu wiedziała, że razem z klanem będą w stanie pokonać wszelkie przeciwności losu.